Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiaj przyszłam do Was z misiem o imieniu Zdrowie, ponieważ miś o imieniu Zdrowie postanowił Wam opowiedzieć, co się zdarzyło w jego życiu. Dla mnie bajarki to jest bajka, ale dla niego to była prawda i historia, która zdarzyła się w jego życiu. Bajka ma tytuł Wychowanie do miłości. Cześć! Chcę Wam powiedzieć, jak wychowywałem swoje dzieci do miłości. Powiem szczerze, że to było całe życie. Naprawdę całe. Coś ty, myśl o imieniu Zdrowie. Naprawdę całe życie wychowywałeś swoje dzieci do miłości? Tak, oczywiście, bajarko. To opowiedz mi, proszę, jak to było? Jak byłem mały, któregoś dnia w szkole zdarzyło mi się ukraść kanapkę koledze. Byłem tak głodny, że ukradłem ją. Nie wziąłem wtedy kanapki z domu i po prostu zdarzyło mi się zabrać mu. Ale kolega zauważył, nie powiedział mi, że widział, ale poskarżył wychowawczyni. Wychowawczyni zawołała moją mamę, tatę. Postawiła mi, jak się domyślacie, taki stopień za zachowanie, że daj Boże zdrowie, musiałem się wstydzić. Tata mi złoił skórę. Był bez wytłumaczenia mi, tylko dupsko moje odczuło karę za to. Mama mi tłumaczyła, mówiła, że codziennie trzeba pamiętać, żeby zabrać do domu, z domu do szkoły śniadanie. No i jakoś tak w końcu zapamiętałem. Ale wiecie co? Wiesz, bajarko, co się zdarzyło później? No co? Słucham. Jak już byłem dorosły i miałem swoje dzieci, to mając przestrogę ze swojego życia, opowiedziałem im o tym, jak i co mi się zdarzyło kiedyś w szkole. Przestrzegłem ich. Powiedziałem tylko bez zabierania, bez kradzenia kanapek drugiego śniadania w szkole, dzieci moje kochane. No i co? No i wyobraź sobie, że było bez tego, że dzieci moje zabierały komukolwiek śniadanie. Dbały, pamiętały tą historię z mojego życia. I były w tym zakresie bardzo uczciwe. Czyli, że twoje doświadczenie życiowe, pamięć tego, jak ci tata złoił skórę, a mama wytłumaczyła, że w rodzinie brak możliwości kradzenia i zabierania komukolwiek czegoś, w twoim dorosłym życiu spełniło się w ramach uczenia i nauczania swoich dzieci, zawczasu nawet im powiedzenia o tym, że lepiej zachować się inaczej, bo gdyby się tak miały prawo zachować, mogłaby ich kara czekać tak jak ciebie, czy tak? A właśnie, tak, bajarko. Ale powiem ci szczerze, zdarzył się jeszcze jeden etap w moim życiu. A jaki? Zapytałam. Słuchajcie. Jak już byłem w takim wieku, pewno już miałem 80 lat, bo teraz mam 102 lata, chociaż dobrze wyglądam, to któregoś dnia przyszedł do mnie wnuk i rzekł: dziadek, no co tam, wnuku? Dziadek, widziałem dzisiaj w swojej klasie kolegów dwóch, jeden drugiemu zabrał śniadanie.
No i co? Jak zareagowałeś? No oczywiście podszedłem i powiedziałem: przestań tak robić. To zwykła kradzież. Pamiętaj o tym, by każdego dnia zabierać śniadanie, bez potrzeby, żeby zabierania koledze. No i popatrz, misiu o imieniu Zdrowie. Tyle trzeba było pokoleń, żeby wykształcić nauczyciela dobrego zachowania. To twój wnuk. Tak, to jest prawda. Z pokolenia na pokolenie uczymy się czegoś, zmieniamy sposób zachowania, aż zachowujemy się jako ci nauczyciele. To fakt. Dziś i ja jestem nauczycielem. Nawet moje wnuki są takimi nauczycielami. No dobrze, ale cóż to znaczy wychowanie do miłości? Powiedz, misiu, powiedz. To proste. Rób wszystko to, co chcesz otrzymać. Rozumiem. No dobrze, no ale wiadomo, przecież, że każdy chce otrzymać miłość. No tak, to prawda. Każdy, to prawda. A jeśli cokolwiek zrobisz drugiej osobie i ta osoba jest w szczęściu, w radości, to już patrzysz na tą osobę, że jest w miłości. No tak, rzeczywiście, to fakt. To fakt, tak jest. Więc to wychowanie do miłości, to zobaczenie na ustach drugiej osoby, na twarzy szczęścia, radości, bo ono mówi o tym, że to, co zrobiliśmy, było miłością. Czy tak? Zgodzicie się ze mną? Ja się zgadzam. Bajarka, ty to się zawsze zgodzisz. Ale czy oni się ze mną zgadzają, ci, którzy słyszą moją historię? Nie wiem, czy się zgadzają. No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nauczyłeś ich, że wychowanie do miłości to zobaczenie w ramach tego, co jeden robi drugiemu, szczęścia, radości w oczach czy na twarzy. Tak, chociaż oczywiście ma prawo być tak, że ktoś ma prawo być bez chęci zrobienia czegoś i wtedy możemy zobaczyć na jego twarzy nawet smutek, że musi się przekonać do tego, by działać w zgodzie z miłością. Czy zawsze jest ta radość i szczęście na twarzy? Czasami, gdy musi się nauczyć, inną ma minę. Tak jak ja na początku. Pamiętacie początek mojej historii? Zanim usłyszałem, co wnuk powiedział, sam na początku zrobiłem to, co zrobiłem i dostałem w drodze nauki do miłości porządne od ojca wciry. Nie podobało mi się to. Ale to była droga do zrozumienia, jak się w życiu trzeba zachowywać. Rób to, co chcesz otrzymać. Dobrze, misiu, o imieniu Zdrowie powiedziałeś, ale rozumiem, że cała twoja rodzina pewno żyje w zdrowiu. Takie piękne masz imię, więc w każdym zakresie, w każdym schemacie, postawie, zachowaniu uczą się miłości. Bardzo fajnie, że nas odwiedziłeś. Dziękuję ci, misiu. I na pewno na długo, a właściwie na całe życie każdy, mam nadzieję, zapamięta twoją piękną, wspaniałą historię
wychowanie do miłości. Dziękuję. Proszę bardzo. Cześć Wam.